Cześć! Może miałaś bądź miałeś problem z myciem okien, które znajdują się poza zasięgiem naszych ramion? Dziś zaprezentuję narzędzie, którym można umyć okna nawet na wysokości 7 metrów przy użyciu kija teleskopowego, ale także takie okna, które są dostępne z podłoża, jak to tutaj. Zapraszam do obejrzenia recenzji Moermana Kombinatora. Poza tym, że kompleksowo zrecenzuję to narzędzie, dorzucę też parę tipów praktycznych. Na początek, co to w ogóle jest? Jak widzicie, mamy tutaj narzędzie, które ma jeden uchwyt, ma z jednej strony myjkę i z drugiej strony ściągaczkę. Mamy to zamontowane jedno razem z drugim na jednym urządzeniu, przez co nie musimy sięgać do wiaderka, raz po myjkę, raz po ściągaczkę, albo na kiju, co właśnie jest tutaj bardziej jeszcze wyróżniające to narzędzie. Nie musimy całego kija składać, zdejmować, zmieniać z myjki na ściągaczkę. To oszczędza naprawdę dużo czasu, także to jest taki podstawowy wyróżnik tego narzędzia. No i dotychczas nie recenzowaliśmy tych narzędzi na naszym kanale, zazwyczaj skupialiśmy się na takich narzędziach jak Wagtail. Mam go tutaj. No i jakby zaletą tego narzędzia nad tym jest to, że no raz, że jest ono troszkę tańsze, dwa, że jest po prostu łatwiejsze w obsłudze. Więc jeżeli na przykład nie czujecie się na siłach, żeby inwestować w Wagtaila, bo boicie się, że gdzieś tam nie będziecie w stanie się nauczyć nim myć, no to jest świetna alternatywa, no bo obsługa tego narzędzia jest dużo, dużo prostsza. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, jesteś nowym widzem, to serdecznie zapraszam Cię do kliknięcia suba poniżej. To bardzo nam pomaga w rozwoju. No dobra, najpierw sam uchwyt. Jest on po prostu z plastiku, nie ma żadnych gumowych wyżłobień ze względu na to, że to urządzenie zostało zaprojektowane głównie do mycia z kija, więc ten plastik tutaj jest taki bardziej porowaty, ale nie ma jakby gumy, która zapobiega nam wyślizgiwaniu się z ręki, gdy uchwyt jest mokry. No i jest on wykonany z tworzywa takiego lekkiego, bym powiedział. Nie jest to taki bardzo mocny i sztywny plastik. Dalej można tego używać po prostu jako ściągaczki, jeżeli odczepimy sobie myjkę, także też jest taka opcja. Ten uchwyt to jest tutaj około 40 stopni, więc dość ostry. No i do tego uchwytu możemy zamontować listwę w ten sposób, na takiego klipsa, więc bardzo szybko ją można wymienić na inny rozmiar. Sama listwa to jest likwidator w wersji aktualnie 3.0, czyli ma takie zaostrzone końcówki, dzięki czemu mniej wody nam zostaje tutaj po ściąganiu przy rantach. No i listwy, które możemy jakby przymocować w tym zestawie, no to jest od 25, tutaj mamy taką listwę 25, wtedy też odpowiednio krótszy 25 cm jest ten padzik, no i wersja jeszcze jest taka duża 45. No i teraz dalej idźmy do myjki, bo to jest w zasadzie kluczowe tutaj, tym się wyróżnia to urządzenie. Możemy zamontować tą myjkę w ten sposób, ale możemy też zamontować myjkę w ten sposób. I zaraz Wam pokażę, jak to działa w praktyce. Natomiast jeśli chodzi o samą myjkę, no to tutaj jak zobaczycie sobie na zbliżeniu, no jest ona dość elastyczna. No i ma to jakby swoje plusy i minusy. No i plus przede wszystkim jest taki, że jeżeli stoimy tutaj przy oknie i używamy go z kija, to możemy na przykład stać trochę bardziej z boku i możemy troszkę jakby nagiąć ten sprzęt i dalej on będzie efektywny. Drugie urządzenie Ungera nie ma takiej funkcji, więc to jest na przykład zaleta tego. Natomiast jeżeli byśmy chcieli tym doczyścić jakieś bardziej brudne okna i chcielibyśmy typowo coś doszorować, no to znowu przez to, że ten uchwyt jest elastyczny, no to nie będzie miał aż takiego mocnego docisku po prostu tutaj na rantach. Nie będzie nam dociskał tutaj na środku, to gdzie dociskamy. Także tutaj na środku będzie dobry docisk, a na rantach już niekoniecznie. Jeśli chodzi o wnętrze tego, wygląda to tak. Ten padzik jest taki bardzo mały, natomiast ma dość długie włosy z mikrofibry i chłonie dużo wody. Jest fajny, bo nam po prostu nie kapie, trzyma tą wodę dobrze, chłonie jej bardzo dużo, więc bez problemu starczy to nam na albo ogromne okno, albo kilka mniejszych. Tutaj mamy też takie wyżłobienia, żeby to urządzenie było jak najlżejsze. No i jak tutaj zwrócicie uwagę, to na końcu jest takie wycięcie. No i w praktyce ma to takie zastosowanie, że przy ściąganiu, jeżeli dojeżdżamy do rantu, to ten róg się nam dokładnie dopasowuje do krawędzi, dzięki czemu możemy samą ściągaczką dojechać tutaj do samego narożnika. Jeżeli to byłoby tutaj dokładnie prostokątne, no to wtedy nam by
ta część robiła dystans i nie bylibyśmy w stanie tutaj dojechać do samego narożnika przy używaniu tego narzędzia w ten sposób. Także to jest fajnie przewidziane przez Moermana, za to duży plus. Montuje się w bardzo prosty sposób na rzepy. Można szybko zdjąć, wyprać. Można to oczywiście prać w pralce wiele razy. No dobra, no i wspomniałem o tych 2 opcjach montażu. No to teraz pokażę Wam w praktyce, jak to działa najpierw po prostu z ręki. No więc mycie wykonujemy w ten sposób. Mamy rzeczywiście wodę z płynem, z detergentem, którą wymieszałem w wiaderku. I w przypadku techniki S wygląda to tak. Jak widzicie, dzięki tym zaostrzonym tutaj klipsom bardzo mało wody w rancie mi zostało praktycznie w ogóle. Natomiast jeśli chodzi o technikę góra-dół, która też jest możliwa, to musimy mieć suchą listwę, suchy ran, z którego zaczynamy ściąganie. I ten rozmiar nam świetnie pasuje do tego okna. Na 2 ruchy ściągamy całość. No i też jak najbardziej działa. Natomiast jeśli chodzi o mycie okien na wysokości, wykonujemy to w ten sposób. W analogiczny sposób po prostu nakładamy myjkę na kij. No i teraz zależy, czy mamy w miarę czyste okna, czy brudne, czy one mają ramę, czy nie, bo możemy też umyć na przykład witryny sklepowe. No to możemy wycierać ten górny rant, albo nie musimy. Możemy na przykład wytrzeć to ściereczką po prostu po ściąganiu. Jeżeli byśmy chcieli wytrzeć ten górny rant teraz do sucha, żeby ten efekt był idealny, no to możemy użyć takiego narzędzia jak taka klamra, która ma w sobie już zamontowaną ściereczkę. Wtedy wytrzeć sobie ten rant. Robi się to po to, żeby po prostu woda się nie rozmazywała. Jeżeli odpowiednią techniką też nie dojedziemy do samego rantu, to też się uda nam to zrobić bez tego wycierania. No i tutaj analogicznie w sposób mniej więcej tak wygląda to w praktyce. Możemy użyć tak samo dłuższego kija, możemy go rozłożyć według potrzeb. Do 7 do 8 metrów da się umyć tym przeszklenia, jeżeli są tylko one prostokątami. Jeżeli byłyby to jakieś trójkąty, no to już to urządzenie raczej nam się nie sprawdzi. No jak wcześniej wspominałem, mamy też opcję montażu tego w ten sposób. No i to jest bardzo ciekawe, bo możemy myć i ściągać jednocześnie. Jeżeli troszkę odchylimy jakby uchwyt, tak że ściągaczka nam nie dotyka szyby, no to wtedy mamy tylko opcję mycia. No a jeżeli przyłożymy ściągaczkę, no to można i jednocześnie myć i ściągać w ten sposób. Wymaga to odpowiedniego docisku pod odpowiednim kątem, no bo nie możemy za bardzo wtedy ruszyć nadgarstkiem, więc wymaga tak samo chwili po prostu wprawy. No i możemy w ten sposób jednocześnie myć i ściągać. Szyby muszą być do tego w miarę czyste lub po prostu to mycie trzeba wykonać 2 razy. No i jakby ja zauważyłem wadę tego urządzenia taką, że ten kąt uchwytu tutaj jest dość ostry. Przez co jeśli my go będziemy odchylać na końcu, a musimy to zrobić, żeby się zmieścić tym padem, no to ten kąt już robi się nam za ostry, żeby to ściąganie było efektywne i czasem może to ściąganie nie wyjść. Także tutaj mała wada tego urządzenia jakaś jest. Aczkolwiek jeśli się nabierze wprawy i te ramy też nie będą jakieś mocno wystające, tylko na przykład takie jak tutaj mam, no to da się to bez problemu zrobić, nie? Jak widzicie, tu mycie odbywa się błyskawicznie. Tak samo można wykonać oczywiście to mycie techniką góra-dół, którą Wam wcześniej pokazałem. I warto wspomnieć też o wadze tego urządzenia, ponieważ jest ono zaprojektowane po to, żeby było niezwykle lekkie. No i w praktyce ma to takie znaczenie, no, że jeżeli po prostu wiele godzin się tą ściągaczką pracuje, no to po prostu to jest mniej męczące. Z kija nie ma to dużego znaczenia, ale w przypadku pracy z ręki już to duże znaczenie ma. No i zbliżając się do końca, powiem Wam o tym, dla kogo jest to narzędzie. No i moim zdaniem ono jest dla osób, które są w jakiś sposób początkujące. Dopiero zaczynają. Jest to fajne narzędzie na start, na przykład do mycia z kija. No lub dla takich osób, które no niekoniecznie chcą lub mają czas się nauczyć mycia z tych urządzeń obrotowych. No więc jest to po prostu jakieś rozwiązanie dla pewnej grupy osób.
No i uważam całkiem ciekawe i fajne i może oszczędzić nam masę czasu w praktyce. Jak to urządzenie ma się cenowo? Teraz widzicie na ekranie ceny urządzenia 25 cm, ceny urządzenia 35 cm i cenę takiego zestawu 45 cm. To są oczywiście ceny na dzień nagrania filmu. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Zostawcie lajka. Jeżeli macie jakieś przemyślenia, podzielcie się w komentarzach. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!